Dzisiaj mamy w planie powiedzieć sobie parę słów na temat trochę tak od kuchni scenariusza filmowego do filmu Olive Green, bo przypomnę, że nasz kurs nauki języka angielskiego, kompleksowy kurs Olive Green jest wyposażony w film, w sumie prawie 3-godzinny. Jest to film fabularny, akcji, także pełen wypas, że tak powiem. Film był nakręcony w 2013 roku w Wielkiej Brytanii z pomocą ekipy produkcyjnej z Londynu. I jak wygląda scenariusz? Autorem jest pan Wojciech Wojtasiak. Scenariusz filmowy rządzi się swoimi prawami, ma swoje ograniczenia. Są specjalne narzędzia, które służą do tego, żeby scenariusze pisać. One pomagają w tym, żeby utrzymać odpowiedni zakres słów w dialogach i opisach miejsc, w których akcja się dzieje. Te opisy i te dialogi mają ściśle określoną objętość co do tego, jakie duże czy jakie małe powinny być, jakie wymagania powinny spełniać, więc te narzędzia pomagają utrzymać scenariusz w tych założeniach, w tych ryzach. Ja tu oczywiście nie mam takiego narzędzia. Oglądamy ten scenariusz po prostu w Wordzie. No i mamy pierwszą scenę filmu Olive Green i mamy ten pierwszy akapit, to jest opis miejsca, w którym akcja się dzieje i takie ogólne wprowadzenie, czyli mamy tutaj Olive enters in a hurry, throws a suitcase onto a sofa, opens with her blood knuckles. Więc to jest pierwsza scena. I potem mamy pierwsze dialogi, pierwsze teksty wypowiadane przez aktorów, przez bohaterów. I mamy też na czerwono tutaj, to jest taki nasz specjalny dodatek, części interaktywne, czyli pomysły na gry wykorzystane w tym filmie, bo przypomnę, że w serwisie supremo.com mamy wersję interaktywną filmu, czyli film jest podzielony na 60 odcinków, tak jak 60 lekcji w całym kursie. I każdy odcinek filmu jest wyposażony przynajmniej w jedną taką sytuację interaktywną. To jest jakaś gra albo rozwidlenie, czyli na przykład pierwsza gra w pierwszej scenie to jest jakaś gra memory z odkrywaniem i kojarzeniem ze sobą kart, a druga gra to jest rozwidlenie akcji na podstawie decyzji użytkownika, co ma się dziać w filmie. I tu mamy oba te scenariusze rozpisane na opis sytuacji i dialogi, które się dzieją w każdym z tych rozwidleń. I to jest cały pierwszy 3-minutowy odcinek filmu, także jak widać on się mieści raptem na 2-3 stronach. No i każdy kolejny odcinek jest w ten sposób w tym scenariuszu opisany i oczywiście dialogi czy słowa wypowiadane przez aktorów są tutaj zapisane. I to jest wszystko. Nie ma tutaj jakichś nie wiem, fajerwerków dodatkowych, wielkich opisów. To jest standardowa forma scenariusza. Możemy sobie jeszcze na momencik zajrzeć do tego, jak to wygląda
w naszym filmie w wersji interaktywnej. Muszę się tylko tutaj przełączyć pomiędzy oknami. Okay. Jesteśmy w serwisie Supermemo. Znajdę tutaj na mojej długiej liście kursów kurs Olive Green. OK. No i mamy tą sytuację, to jest początek filmu. I mamy tą sytuację, od której się zaczyna scenariusz, czyli Olive Green wraca do swojego mieszkania w Nowym Jorku. Pojawia się ta walizka z pieniędzmi, o której była mowa w scenariuszu. Widać, że ma zakrwawione konie. Też szczegół z scenariusza. Otwiera walizkę. Zauważa, że pieniądze są fałszywe. Her full name is Gabriela Aguilar, A-G-U-I-L-A-R. Nationality, American. Okej. Age, 26. Proszę nie zwracać uwagi She's na, a very talented art thief. na napisy Her boss is po Dieter czesku. Hirsch. Akurat takie mam w tym Things are momencie wybrane. complicated between them now, Można and there's a zmienić te price wiki, on her ale head. nie She's alone jest and istotne. broke. In my opinion, No i dochodzimy she's do pierwszej she's so young. gry interaktywnej w tym pierwszym odcinku, czyli tak jak widzieliśmy na poziomie scenariusza, bo jest tutaj przewidziana gra Memory, więc mamy name Gabriela, nationality, nie za dobrze mi idzie, age 26, nationality American. I lecimy dalej. Ja już przeskoczę może do tej drugiej gry, którą mamy w tej pierwszej scenie. I to mamy ten wybór. Zaakceptuj lub nie akceptuj propozycję, którą Olive dostała telefonicznie od tajemniczego klienta. No i zdradzając trochę szczegóły, powiem, że Don't Accept jest znacznie ciekawszą tutaj wersją scenariusza. Więc coś I'm not interested. I'm on vacation. Ostatnio w jakimś innym filmie widziałem taką podobną scenę, gdzie ktoś próbuje się skontaktować za pomocą telefonu wysłanego pocztą w kopercie. Więc chciałem zgłosić niniejszym prawo pierwszeństwa do tego pomysłu, ponieważ nasz film był parę lat wcześniej nakręcony, przed tym, który oglądałem, więc wygląda na to, że ktoś ukradł nasz pomysł. Ale nic, to wszyscy się wzajemnie inspirujemy, także to tyle na dzisiaj.